znajduje się przy placu Świętego Antoniego, przy którym znajduje się świątynia jego imieniem. Jest to najstarsza istniejąca świątynia w Bukareszcie i pochodzi z XVI wieku. Z kolei za mną teraz widać ruiny starszej świątyni. Pozostało tylko krzyż na jej miejscu. Dalej za tą świątynią Świętego Antoniego jest forteca Vlada Palownika, czyli tam Vlada Tepesza, znanego jako Dracula. Obecnie trwają tam prace rekonstrukcyjne i na tym miejscu ma powstać muzeum. Oczywiście Muzeum Draculi. W ogóle obszar ten był zamieszkany już prawdopodobnie od XIII wieku. Natomiast jeśli chodzi o samego Draculę, to dzięki niemu istnieją pierwsze zapiski na temat Bukaresztu. Wzmianka pochodzi z roku 1459. Na temat Vlada Palownika istnieje wiele przekłamań, a to dzięki książce irlandzkiego pisarza, który napisał książkę o Draculi i jest tam sporo fikcji, między innymi na ten temat, że pił on krew i wielu innych. Jeśli chodzi o samego Draculę, był on księciem wołoskim w XV wieku. Oczywiście też, jak wiele osób w tamtym czasie, słynął z okrucieństwa, między innymi z zwijania osób na pale. Był on synem księcia wołoskiego i kiedy był młody, wysłano go na dwór turecki, aby tam dorastał i był w jakiś sposób indoktrynowany tamtą kulturą, aczkolwiek nie przyjął tej kultury do siebie i gdy wrócił na swoje tereny, walczył z Imperium Osmańskim. Należy wiedzieć, że tereny wołoskie czy obecnej Rumunii były w znacznej mierze pod zależnością Imperium Osmańskiego, aczkolwiek miały sporą też autonomię. Pewnego razu, kiedy zbliżał się atak Imperium Osmańskiego, Vlad Palownik wbił na pale około 10-20 tysięcy osób i umieścił ich na drodze inwazji tureckiej. Kiedy żołnierze tureccy zobaczyli to, dokonali odwrotu. Po prostu wystraszyli się tak okrutnych zachowań. Cerkiew Świętego Antoniego, którą widzą Państwo, to znaczy patron tej cerkwi jest patronem także pań, które szukają męża i często one tutaj przychodzą, modlą się o wybrańca. Następnie w tym miejscu biorą ślub. Za tą szklaną pokrywą za mną znajduje się podziemia bodajże hotelu z XVII wieku.
Jestem obecnie w Chishmigyu Park. Jest to park założony w połowie XIX wieku. W sumie na jego terenie wcześniej znajdowało się coś w stylu wysypisko śmieci i do tej pory można znaleźć jakieś pewnego rodzaju specjalne artefakty z tamtego okresu. W sumie znajduje się w miarę w centrum miasta i jest jednym z najpopularniejszych parków w tym mieście. Jak widać, znajduje się tutaj jezioro i wiele elementów do rekreacji, jak rowery wodne, łódki. Znajduje się także wiele monumentów. Ogólnie fajne miejsce na rekreację. Znajduje się na placu uniwersyteckim. Tutaj w grudniu roku 1989 podczas rewolucji przeciwko Nicolae Ceausescu miało miejsce zamieszki i na tym wysokim budynku za mną to jest hotel. Znajdowali się snajperzy. Zabili oni wiele osób. Do tej pory pozostały ślady po pociskach w okolicznych budynkach. Znajduje się w parku imienia Michała I. W sumie pod tą nazwą ten park funkcjonuje od niedawna, ponieważ jest on nazwany ku czci króla rumuńskiego, który zmarł w 2017 roku. I jest to park, który powstał w latach 30. Znajdują się w północnej części miasta. Jest dosyć sporym, dzieli się na taką część bardziej leśną i na część bardziej udostępnione dla społeczności. Znajduje się tutaj m.in. skansen, czyli Open Air Museum. Jest to miejsce dosyć interesujące, ponieważ dosyć cechuje się sporą różnorodnością. Jest w miarę czysto w porównaniu z parkiem Chishmigyu, który znajduje się w centrum miasta, gdzie jest dosyć dużo, załóżmy, pozostałości po gołębiach, są krzywe ścieżki, płyty i tym podobne rzeczy, a tutaj jest w miarę ładnie i w miarę czysto. Znajdują się tu różnego rodzaju ścieżki rowerowe, place zabaw, wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych.
Michael Jackson wiecznie żyje w Rumunii. Co ciekawe, kiedyś jak Michael Jackson był w Bukareszcie i śpiewał z balkonu parlamentu, pomylił nazwę Bukareszt z Budapesztem. W parku Michała I znajduje się jezioro, dosyć spore jezioro, można popływać żaglówką, czy ma dosyć duży areał. Z kolei na tym jeziorze znajduje się wyspa, a z kolei na wyspie obecnie znajduje się ja. W sumie jest tu, znajduje się tutaj popiersia z ludźmi związanymi z Unią Europejską. Widać to jakiś pewnego rodzaju plac Unii Europejskiej. Znajdują się tutaj gwiazdy Unii, a także flaga Unii. Chodząc po tym parku znalazłem także pomnik Fryderyka Chopina, który został postawiony tutaj w 200. rocznicę jego urodzin w 2010 roku. Za mną znajduje się bukaresztańskie Champs-Élysées, a na końcu ich znajduje się parlament. Z kolei za parlamentem znajduje się wielka cerkiew zbudowana niedawno, aczkolwiek jej nie widać, bo zasłania ją prawdopodobnie jeden z wieżowców. Tak jak kiedyś wzorowali się na Paryżu władze Rumunii, tak w latach późniejszych, w czasach komunizmu, tak samo Ceausescu wzorował się na Paryżu. Także zbudował swoje aleje i za mną możecie Państwo zobaczyć łuk triumfalny. Podobnie jak w Paryżu, Bukareszt także posiada swój łuk triumfalny. Jak niektórzy wiedzą, władze Rumunii często wzorowały się na Francji i Bukareszt był zwany także kiedyś Małym Paryżem. Łuk ten oddano do użytku w roku 1936 i jest on poświęcony żołnierzom, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. Było to około 1 milion żołnierzy rumuńskich. W ogóle Rumunia dołączyła 2 lata później po rozpoczęciu wojny. I walka była skierowana przeciwko Austro-Węgrom. Celem było odzyskanie Transylwanii. I w ten sposób w 1918 roku powstała Wielka Rumunia. Co ciekawe, wcześniej istniał tu inny łuk, był to drewniany łuk. W sumie ciekawe, jak on wyglądał. Na tym łuku znajduje się taras widokowy. W sumie widok nie jest oszałamiający, ale można zobaczyć, są aleje
biegnące w kierunku parlamentu. Podobnie jak w Paryżu są Saint-Gelize, to tutaj mają takie aleje.